Fajnie jest recenzować oczyszczacze powietrza, szczególnie jeżeli mają wbudowany HomeKit, bo jest ich niewiele na rynku i w ten sposób możecie zobaczyć, to tylko jeden z dwóch oczyszczaczy powietrza. Tylko czy on jest faktycznie taki fajny, jak powinien być? Tu już musimy wejść do recenzji, żebyście dowiedzieli się czegoś więcej. Dzisiaj recenzuję dla Was oczyszczacz Meross. Meross to firma, którą bardzo lubię. Pojawiła się w moim życiu około rok temu, kiedy pokazali pierwsze sprzęty zgodne z HomeKit, które były tanie i idą w tym kierunku, oferując dużo sprzętów, które są już nie tylko zgodne z HomeKit, ale również z asystentem Google, z Alexą, ale o tym później, i które są za całkiem rozsądną cenę. Dzisiaj mam dla Was oczyszczacz powietrza od tej firmy. Zacznijmy od wyglądu. Tak jak możecie zobaczyć, jest to niewielki oczyszczacz powietrza. Najmniejszy ze wszystkich, które miałem. Najmniejszy był dotychczas Xiaomi 3H. 2H był troszkę mniejszy niż on, ale nie był u mnie. A Meross tak czy siak jest zdecydowanie mniejszy od nich wszystkich, bo ma raptem 40 cm, nawet niecały. Czyli ma mniej niż pół metra. Porównując go do Samsunga, którego recenzowałem niedawno i który miał ponad metr, no to mamy takie dwa plus jeszcze trochę nam zostanie. Jeżeli chodzi o wygląd, to jak możecie zobaczyć, wejścia dla powietrza mamy z każdej strony. Tutaj dookoła są wypustki, za pomocą których dostaje się powietrze, a od góry mamy sam wiatrak, który oczyszcza nam powietrze. Wewnątrz jest również filtr, do którego się zaraz dostaniemy. Jeden przycisk i 4 diody. Za pomocą tego przycisku zmieniamy tryby działania od najsłabszego 1 do najmocniejszego 4, a diody pokazują nam, na którym trybie działania jesteśmy. Jeżeli chodzi o ładowanie, to mamy wejście USB-C, co jest dla mnie nowością, aczkolwiek musi to być ten dedykowany zasilacz od Merossa, bo ze zwykłą ładowarką to nie da rady. Na samej górze tego oczyszczacza znajdziecie jeszcze kod HomeKit. A gdzie znajduje się filtr? Ja go sobie odepnę od prądu na chwilę. To na dole mamy takie pokrętło. I tu sobie już wyciągamy filtr. Filtr HEPA, ale w dzisiejszych czasach już wszystkie filtry są HEPA z 3-stopniowym filtrowaniem, więc tutaj nie ma się co rozwodzić. One już wszystkie są tak samo, praktycznie działające od około 2 lat. Tak jak widzicie, jest on niewielki, ale sam oczyszczacz jest niewielki. I tutaj możemy jeszcze sobie zerknąć na sam wentylator. Ja go schowam i teraz przejdę do tego, czego mi brakuje. Czego mi brakuje w tym oczyszczaczu najbardziej? Nigdzie nie ma wyświetlacza. Nigdzie nie ma wyświetlacza. Mamy tylko te 4 diody, które informują nas o tym, jaki jest tryb działania. Czyli w efekcie nie wiemy, czy mamy zanieczyszczone powietrze, czy nie. To jest jedna z głównych wad tego oczyszczacza, bo dzisiaj recenzja nie będzie jakoś super pochlebna w stosunku do niego. Niestety, mimo że Merossa lubię, to z tym oczyszczaczem jest kilka wad. Pierwsza, poważna, nie widzimy w żaden sposób, czy jest dobra jakość powietrza, czy jest zła jakość powietrza, jaki jest poziom jakości powietrza, nie wspominając o tym, że nie mamy czujnika temperatury czy wilgotności, które jesteśmy w stanie znaleźć również w większości oczyszczaczy, co wiąże się bezpośrednio z drugą główną wadą tego oczyszczacza. Nie mamy czujnika jakości powietrza. Nie posiada tutaj ten oczyszczacz takiego czujnika, przez co nie mamy żadnych automatyzacji. On nie będzie w stanie, jeżeli ma wysoki poziom, który sobie ustawimy, to jest w stanie się do niego dostosować i będzie działał. On jest raczej mniej inteligentnym sprzętem. Musimy ustawić konkretną prędkość działania i on sobie będzie na tej prędkości działał i oczyszczał nam faktycznie powietrze, ale nie wiemy, czy to jest 10, czy mamy do czynienia z 100, czy tam jak w Xiaomi najwyższą wartością zanieczyszczenia powietrza było 666. Tutaj nic z tych rzeczy. Pomimo tego, że on nie ma tego czujnika i nie ma wyświetlacza, to ma aplikację, której możemy nim sterować. Aplikacja to jest Meross, tak jak nazwa firmy. Ona niedawno przeszła mocny facelifting, czyli wygląda bardzo inaczej w stosunku do aplikacji Meross, którą mogliście zobaczyć w innych sprzętach tego producenta, jeżeli chodzi o moje recenzje. Ale to jest akurat zmiana na plus, bo Meross idzie w stronę takiego kafelkowego pokazywania swoich sprzętów. Widzicie, że mam Smart Air Purifier, którego mogę sobie tutaj wyłączyć.
albo włączyć, kiedy wejdę głębiej. I co widzę już w samej aplikacji? Po pierwsze, widzę procent zużycia filtra 65%. Oczyszczacz jest ze mną około 4 miesiące, 3-4 miesiące w tym momencie, czyli jeden sezon, możemy powiedzieć, mniej więcej. Na około raz na pół roku powinniśmy ten filtr wymieniać. W samej aplikacji mogę również zmienić ten poziom prędkości. Mam 3 poziomy. Low, który jest wtedy na 2, medium, który jest na 3 oraz high, który jest na 4. A sleep to jest poziom pierwszy. Czyli pierwszy to jest taki nocka, raz, 2, 3. To są te tryby działania i mogę też włączyć child lock, czyli zabezpieczyć go, żeby dziecko się do niego dostało i go na przykład wyłączyło albo zmieniło na wyższy poziom. Kiedy wejdziemy do dalszych ustawień tego oczyszczacza, to tutaj już nie ma jakiegoś szaleństwa. Możemy mu zmienić ikonkę, możemy mu zmienić nazwę, możemy wyłączyć LEDy, żeby nie świeciły, ale one i tak są praktycznie niewidoczne. Możemy wyłączyć ewentualny bip, czyli jak ja teraz będę mu przyciski klikał, to nie słyszycie tego bip, które było wcześniej. Ja wolę z. I tak naprawdę tyle. Wi-Fi Signal, który jest 100% tutaj, gdy jestem w pomieszczeniu, w którym on się znajduje razem z routerem, tam gdzie nagrywamy. Problemem z nim, jaki mam, jest to, że w sypialni, gdzie jest już słabszy internet, zdarza się, że on jest niedostępny. Ale ten problem występuje również z kamerkami IF, ze światłem E-Light, więc to nie jest stricte błąd czy problem tego konkretnego oczyszczacza, ale musicie pamiętać o tym, że powinien mieć dobry dostęp do Wi-Fi. Wspominałem Wam o tym, że oczyszczacz dobrze dogaduje się z asystentami. Meros lubi wszystkich asystentów, mamy wsparcie dla asystenta Google, mamy wsparcie dla Alexy, mamy również wsparcie dla HomeKit. Możecie zobaczyć, że tutaj mam Air Purifier, który jest włączony i co mogę sobie tutaj ustawić? Mogę go włączyć albo wyłączyć oraz mogę zmienić tryb działania. On sam automatycznie dostosowuje się do tych 4 trybów. Może się wyłączyć i znowu mamy pierwszy tryb. Czyli wszystko to, co mamy w aplikacji Meros, mamy również w aplikacji HomeKit. Tutaj też możemy sobie ustawić, różnego rodzaju automatyzację oraz mamy dostęp do tych opcji typu blokada rodzicielska, jak jest stan filtra. Nie mamy za to tego czujnika, o którym Wam wspominałem. W jaki sposób ja sobie radzę? Wykorzystuję do tego czujnik jakości powietrza zewnętrzny. Konkretnie rzecz ujmując IF, którego posiadam, który i tak miałem w tym samym pokoju, w którym znalazł się ten oczyszczacz powietrza. Więc sobie w ten sposób radzę, że jeżeli jest dobra jakość powietrza, no to mamy niski poziom działania, a jeżeli spada ta jakość powietrza, no to wtedy podnosi się te działanie wentylatora, żeby on bardziej oczyszczał powietrze w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Musicie jednak pamiętać o tym, że takie czujniki jakości powietrza są droższe niż zwykłe czujniki temperatury i wilgotności. Ten IF, którego ja mam, kosztuje około 250-300 zł. Myślę, że możecie spokojnie dostać tańsze. Pomiędzy 100 a 200 dostaniecie, bo one też muszą na przykład wspierać HomeKit, żebyście mieli gdzie nimi sterować. Więc to jest dodatkowy koszt, który musicie ponieść z tym oczyszczaczem, jeżeli chcecie nim inteligentnie sterować. Zacznijmy od wymiarów. Tak jak Wam wspominałem, jego wysokość to 39 cm, a średnica to 18 cm. Waga 2,3 kg. Oczyszczacz jest bardzo lekki i to czuć, możemy go bez problemu przenosić po całym mieszkaniu. Ma możliwość oczyszczenia do 160 m3 na godzinę. Zalecana powierzchnia pomieszczenia to około 19 m2, czyli sypialnia, pokój, salon. Myślę, że da radę, ale już jakieś większe pomieszczenia typu salon z kuchnią albo salon z przedpokojem, to już będziecie mieli raczej z nim problem. Poziom głośności pomiędzy 24 a 48 dB. Na najniższym poziomie jest bardzo cichy, najcichszy ze wszystkich, z którymi miałem do czynienia. Ma ten LED, gdzie ma 4 wskaźniki prędkości wiatraka. Długość kabla to jest 1,5 metra. Temperatura od 0 do 40 stopni. Temperatura przechowywania od minus 40 do 70, ale to nie jest zewnętrzne urządzenie, więc nie wystawiajcie go na jakieś warunki atmosferyczne, bo możecie go zepsuć.
Jak zatem sprawuje się oczyszczacz Meros na co dzień? Dobrze, jak mam zewnętrzny czujnik jakości powietrza, który nim steruje. Bo sam oczyszczacz jest cichy, co jest jego zaletą. Jest mały, jest lekki, więc o wiele lepiej pasuje mi do sypialni, gdzie go wstawiłem, niż na przykład Xiaomi 3H, który był tam wcześniej, któremu już potem miał problem pewny z łożyskiem, więc nie było tak idealnie. On jest cichutki, zresztą cały czas, jak ja mówię, to działa i prawdopodobnie tego nie słyszycie, więc to jest jego zaleta. Fajnie, że działa z asystentami. Duży minus za brak wyświetlacza i za brak tego czujnika. Chyba za brak czujnika największy minus. Aczkolwiek te dwa elementy dla mnie to jest raczej must have. To jest coś, czego się nie spodziewałem, że może zabraknąć w oczyszczaczu i tutaj dwa duże minusy dla Merosa. Sami musicie się zdecydować, czy chcecie go kupić, czy jest on dla Was ok. Do sypialni moim zdaniem jak najbardziej tak. Z tą adnotacją, że musicie mieć jeszcze ten zewnętrzny czujnik. To jest też tani oczyszczacz powietrza natywny z HomeKit, bo spójrzmy na to, jakie mamy alternatywy. Mamy tylko i wyłącznie Wokolinka, który jest dużym oczyszczaczem. Raczej nie sądzę, żeby był dobry do małych pomieszczeń i który jest stosunkowo drogim. Grubo ponad 1000 zł musicie zapłacić, a za niego 500 zł w sklepie Inteligentny Dom CO dacie i będziecie go mieli w swojej sypialni. Więc wydaje mi się, że to wszystko. Powiedziałem Wam wszystkie jego zalety, powiedziałem wszystkie jego wady, więc macie pełen obraz sytuacji. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w naszych pozostałych filmach. Pamiętajcie, subskrybujcie proszę nasze filmy, lajkujcie je. Zależy nam na tym, chcemy się rozwijać, chcemy jak najwięcej fajnego sprzętu i fajnego kontentu Wam dostarczać.